Bardzo, bardzo często słyszę moich uczniów, którzy mówią: dużo ludzi są w centrum miasta, na przykład. Czy to jest poprawne zdanie? Dzisiaj się o tym przekonacie, bo będę właśnie tłumaczyć tę zasadę w gramatyce. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Zanim zaczniemy mówić o tej zasadzie w gramatyce, to chciałabym bardzo, bardzo z całego serca podziękować wszystkim tym z Was, którzy kupili mój zeszyt ćwiczeń na wakacje, który przygotowałam specjalnie dla Was i niedawno go opublikowałam. Jeśli jeszcze nie widzieliście, to wstawiam link do tego zeszytu ćwiczeń tutaj w opisie filmiku na dole. Możecie tam kliknąć i pobrać go na Patreonie w zakładce sklep. I bardzo, bardzo dziękuję tym z Was, którzy zaufali mi, którzy zdecydowali się go kupić. I mam nadzieję, że Wam się podobał, ale dostałam sporo pozytywnych opinii, więc bardzo Wam za nie wszystkie dziękuję. A tak jak mówię, dla tych z Was, którzy nie wiedzą, zeszyt ćwiczeń to zbiór tekstów o turystycznych regionach Polski. Do każdego tekstu jest wersja audio, którą nagrałam dla Was i do każdego tekstu jest też zbiór ćwiczeń na słownictwo, na gramatykę, też na pisanie i pisanie możecie wysłać mi do sprawdzenia. Bardzo chętnie to sprawdzę. Poza tym oczywiście odpowiedzi, generalnie zbiór takich ćwiczeń, które są idealne na wakacje, w tematyce wakacji, które możecie wydrukować i zabrać gdziekolwiek jedziecie tego lata. Więc pamiętajcie, link jest w opisie tego filmiku. A dla osób na Patreonie, które mają subskrypcję Polones, zeszyt ćwiczeń opublikowałam za darmo, więc może Patreon bardziej Was interesuje, też koniecznie tam zajrzyjcie. Link do Patreona też jest w opisie filmiku. I przy okazji bardzo, bardzo dziękuję moim patronom, którzy wspierają mnie tam. Jesteście naprawdę super i dzięki Wam ten projekt może się rozwijać, więc bardzo Wam za to dziękuję. A wracając do naszej gramatycznej małej zasady. Bardzo często słyszę ten błąd, bo niestety jest to błąd, ale jest to logiczny błąd, bo oczywiście rozumiem, że dużo to jest liczba mnoga teoretycznie, więc automatycznie używamy tam liczby mnogiej w czasowniku. Niestety nie. Po takich słowach zawsze będzie liczba pojedyncza. Dlaczego mówię po takich słowach? Bo nie jest to tylko słowo dużo. Wszystkie słowa, które znaczą jakąś ilość, jakąś liczbę osób czy czegokolwiek innego. I nie jest to tylko dużo, bo są to też tego typu słowa, które oznaczają jakąś ilość czegoś. Więc też inne synonimy dużo. Na przykład wiele, mnóstwo, sporo. Ale to będzie też mało. Mało i synonimy słowa mało. Niewiele, niedużo, kilka. Pamiętajcie więc, że nie powiemy dużo ludzi mieszkają w centrum, ale powiemy dużo ludzi mieszka w centrum. Powiemy na przykład mnóstwo osób z mojej rodziny przyjeżdża do mnie na święta w tym roku. Albo tylko kilka osób z mojej klasy dostało dyplom z wyróżnieniem. Ja zawsze wyobrażam sobie to jako jakąś grupę. Wyobrażam sobie, że jest jedna grupa i dlatego używamy liczby pojedynczej. Zapamiętajcie tę regułę, bo jest nietrudna, a bardzo, bardzo ważna. Pojawia się w praktycznie wszystkich wypowiedziach, które mówimy. I koniecznie napiszcie w komentarzu, jaki przykład zdania z tą właśnie konstrukcją, z którymś z tych słów i z liczbą pojedynczą. Dziękuję Wam za obejrzenie tej krótkiej lekcji, to tyle na dziś. Dziękuję jeszcze raz też tym z Was, którzy zdecydowali się kupić zeszyt ćwiczeń. Bardzo, bardzo Wam polecam na te wakacje, tym bardziej, że filmików będzie trochę mniej teraz w te wakacje, ale jak zwykle zapraszam Was na Patreona i właśnie do zeszytu ćwiczeń. Dzięki temu możecie mieć ze mną kontakt. Dziękuję Wam jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!